Jeśli zmiany mają mieć jakąkolwiek wartość, muszą być trwałe i konsekwentne. Wszyscy doświadczyliśmy chwilowych zmian, które doprowadziły nas jedynie do rozgoryczenia i rozczarowania. Wielu ludzi podejmuje próby zmian z poczuciem strachu i z niechęcią, ponieważ podświadomie są przekonani, że będą to tylko zmiany chwilowe. Na przykład ktoś, kto musi przejść na dietę, ale ciągle to odkłada, głównie ze względu na to przekonanie, że jakiekolwiek wyrzeczenia prowadzące do osiągnięcia zamierzonej zmiany przyniosą mu jedynie tymczasowe rezultaty. To jest cytat z książki Tonego Robbinsa Obudź w sobie olbrzyma. Ja tam do olbrzyma to mi daleko, ale mądre słowa tutaj są. Jakoś nie utożsamiam się ze słowem, wyobrażeniem olbrzyma, ale generalnie chodzi o to, co jest w środku, o content, o zawartość. I tak, ja wiele razy tak właśnie robiłam. Cała para szła w ten okres trwania diety. Całkowita mobilizacja wysiłków, myśli, wszystkiego. Logistyka, organizacja. A jak już zakończyłam dietę, to było nareszcie koniec. I wydawało mi się, że od teraz to już znowu mogę być sobą. To znaczy wrócić do jedzenia tego, co było przed dietą. Przez większość życia nie ogarniałam, że ten mój codzienny, normalny jadłospis to jest nawyk. I ten nawyk, te zwyczaje, te potrawy czy zestawy potraw, to one doprowadziły mnie do punktu, który mi się nie podobał. Nie podoba mi się, nie podobał. No i wielkie moje zdziwienie budziło, że po diecie te cholerne kilogramy wracają. No dziwne, co? Dziwne, nieprawdaż? No skandal przecież. Bezczelne kilogramy. Także nawyk. Jedzenie, dieta, zestaw potraw to jest nawyk. I nie jest proste, żeby nawyk zmienić. A nawet mądrzy ludzie twierdzą, że jeden nawyk można jedynie zamienić innym nawykiem, że wyeliminować i zmienić się go nie da. I podczas tej przygody ze zmianą przynajmniej tak samo ważne jest przeprowadzenie samej zmiany, jak i jej potem utrzymanie, ugruntowanie. Moje doświadczenia pokazują, że ten okres jest jeszcze trudniejszy. Bo ja tam właśnie ciągle ponosiłam porażkę. Zaparłam się na przykład, żeby schudnąć. I do tego momentu miałam cel, miałam plan, motywację, zadanie. I chyba mi się zdawało, nie przemyślałam tego, że potem to już wszystko się samo ułoży. Efekt jojo to sam z siebie tak szerokim łukiem mi ominie. No nie, samo się nic nie robi. Nic się nie ułoży, bo to jest zadanie dla mnie. Dla mnie ciągle to wszystko w moich rękach, na tej mojej biednej małej główce ciągle tutaj się skupia. No i tak, fazę pierwszą swojej zmiany ogarniałam. Super, brawo dla mnie, jestem wielka. Teraz wchodzę w fazę drugą, znacznie dłuższą i nadal mam utrzymać mobilizację. No wiem, to brzmi jak rygor, tak jakbym nigdy z tych koszer nie mogła wyjść. Ale wyjść mogę. Najlepiej, żebym wciąż była na smyczy, ale takiej już poluzowanej, żebym mogła już trochę biegać. Ważne natomiast, najważniejsze, abym stale pamiętała, żeby nie opuszczać gardy, bo ja nadal jestem w trakcie mojej zmiany. Ten rozdział jeszcze nie jest zamknięty, muszę być czujna, bo te cholerne smoki nadal krążą wokół i chciałyby mi wszystko popsuć. Pomaga mi tutaj w tym momencie, na tym etapie spojrzenie wstecz. No przecież tak dużo już zrobiłam, tyle wysiłku, tyle energii poszło na tę zmianę i jestem z niej ogromnie dumna. No i co? I teraz mam ulec tym smokom? Przecież one i tak już są takie słabizny, już ledwo zipią, a już tyle razy nie miały szans, kiedy były mocniejsze. Dałam im radę, jak były takie mega silne, a teraz jak ledwo zipią, to co? Mają mnie pokonać? No never! Never!